Witam Was na kanale Zakazany Ogród. W dzisiejszym odcinku przedstawię 5 największych błędów przy pielęgnacji lawendy. Zapraszam na ten odcinek. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel it. Lawenda. Przepiękna, niesamowicie pachnąca, kwitnąca krzewinka. Myślę, że większość osób mają w ogrodzie i większość osób chce ją jeszcze częściej do ogrodu wprowadzać. Ale nie każdy wie, że jest 5 błędów, które jak popełnimy, to nasza lawenda wcale nie będzie oszałamiająca i piękna, ale może nam zaniknąć i tak naprawdę pozbędziemy się jej szybko z ogrodu. Gdy myślimy o lawendzie, przychodzą nam na myśl piękne lawendowe pola. Ja pamiętam swoje pierwsze lawendowe pola, które widziałam najpierw na Chorwacji, później w Prowansji i to było coś niesamowitego, oszałamiającego, ale też oszałamiającego zapachem. Wydaje mi się, że teraz lawenda to jest taka roślina numer 1, którą chcemy mieć w ogrodzie, gdy ten ogród zakładamy. Dlatego, że jest spektakularna, kojarzy nam się z wakacjami, z wakacyjnymi wyjazdami, no i oprócz tego ma piękne właściwości zapachowe, ale też, słuchajcie, lawenda odstrasza szkodniki. Nie wiem, czy ktoś kiedyś miał mrówki w lawendzie, ale lawenda potrafi odstraszać nawet mrówki. I te rabaty, na których mam lawendę, to faktycznie są te rabaty, na których mrówek nie ma. Dziś powiem Wam o 5 błędach, ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie, no i wciśnijcie łapkę w górę, wtedy ten film zobaczy jeszcze więcej osób. Wbrew pozorom, lawenda jest naprawdę bardzo łatwa w uprawie, ale często czytam komentarze, że wiele osób pisze, że gdzieś tam im ta lawenda zanikła w ogrodzie albo przestała po kilku latach fajnie rosnąć. Słuchajcie, lawendy potrafią naprawdę wiele lat nas cieszyć i jeżeli są odpowiednio posadzone, to nie tylko urosną piękne, spektakularne, ale również będą pięknie, zdrowo kwitnąć i cieszyć nas naprawdę przez wiele lat. Pierwszy błąd, od którego zaczniemy, to złe stanowisko. I mówię tu m.in. o stanowisku, które jest za bardzo zacienione. Pokażę Wam zaraz lawendy, które mam w półcieniu i one tam później kwitną, fajnie nawet kwitną, ale nie ma porównania do tych lawend, które kwitną na tej rabacie, na której po prostu słońce bije po oczach. Lawendy kochają słońce. Lawendy pochodzą właśnie z takich krajów śródziemnomorskich, gdzie tego słońca jest pod dostatkiem, gdzie mogą przepięknie wystawiać swoje główki właśnie do słońca. I wtedy niesamowicie się rozkładają, niesamowicie pachną i niesamowicie przyciągają także nasze spojrzenia. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz, nie sadźmy lawendy w miejscu, w którym jest zbytnio dużo cienia. Złe stanowisko to jednak nie tylko samo słońce. Złe stanowisko to także stanowisko podmokłe. Bardzo fajnie lawenda rośnie na skarpach. Skarpy są jedną z trudniejszych części ogrodu i bardzo mało roślin tam przyjmuje, ale jeżeli lawendę posadzicie jesienią na skarpie, ona zdąży się fajnie do zimy ukorzenić, a w kolejnym sezonie naprawdę wyrośnie piękna i duża. Ponieważ na skarpie ta woda też tak przepływa, a lawenda nie lubi moczyć swoich nóżek. To jest naprawdę kobieta, która uwielbia wystawiać się do słońca i nie lubi żadnej podmokłej ziemi. Jeżeli macie jakąkolwiek rabatę, na której jest bardziej podmokła ziemia, jeżeli jest to rabata, na której lubi stać woda, to niestety, ale lawendzie nie będzie tam dobrze i nawet jeżeli będzie w stanie rosnąć tam przez 1-2 sezony, to właśnie będzie takie miejsce, w którym ona po prostu zaniknie. Zwróćcie też uwagę, ponieważ czasami na ogrodzie mamy taką malutką skarpę i wtedy mamy tak, troszeczkę wyżej są lawendy i troszeczkę niżej są lawendy. I okazuje się, że niżej jest taki spadek, w którym właśnie ta lawenda troszeczkę więcej ma tej wilgotności. I przeważnie się później okazuje, że te wyższe lawendy rosną nam fajnie, a te, które są niżej, niestety, ale właśnie nam potrafią dosłownie zgnić lub nawet przemarznąć, bo ten nadmiar wody w tej glebie zimą niestety spowoduje, że nasza lawenda nam po prostu padnie. Jesteśmy akurat przy wejściu do naszego domu z ogrodu. To jest takie wejście, które jest dość mocno zacienione, ale jednak powiem Wam, że jest tutaj około 8 godzin słońca, natomiast nie takiego centralnego. Te lawendy o wiele później zakwitają, ale
Te lawendy się tu sprawdzają, dlatego że są na takiej właśnie lekkiej skarpie. Możecie też zobaczyć, jak one się fantastycznie łączą z różą Di Fairy. Po prostu moim zdaniem to jest genialne, piękne połączenie, ale połączeń z lawendą naprawdę w ogrodzie może być bardzo dużo. Natomiast przejdźmy teraz do błędu numer 2. Błąd numer 2 to niestety gleba. Jeżeli macie tak jak ja w ogrodzie typową glinę, lawenda będzie Wam ciężej rosła, jeżeli nie przygotujecie odpowiednio gleby. Lawenda lubi takie stanowisko zasadowe i lubi naprawdę lekką glebę. Dlatego sadząc lawendę trzeba zrobić kilka podstawowych zabiegów. I ja tak zrobiłam między innymi z tymi lawendami, które właśnie nawet w tym miejscu, gdzie jest troszeczkę więcej cienia, rosną dzięki temu naprawdę świetnie. Pierwsza rzecz, podetnijcie trochę korzenie. Ja korzenie lawendy podcinam około 2 cm przed włożeniem tej lawendy. Oczywiście lawendy też wcześniej namaczam. W każdym dołku mam wsypany keramzyt. Możecie też wsypać jakiekolwiek na przykład stare, potłuczone doniczki, ale coś takiego, żeby jednak był tam po prostu rozluźniony grunt. I oprócz tego, że u mnie jest keramzyt, oprócz tego, że są podcięte korzenie, to ziemia jest mieszana z piaskiem i tego piasku jest naprawdę dość sporo, po to, żeby ta lawenda miała naprawdę spróchnioną tą ziemię. Jeżeli macie twardą, zbitą ziemię, lawenda będzie Wam po prostu gorzej rosła i niestety, ale właśnie te jej korzonki mogą stać po prostu w wodzie, czego lawenda nie lubi. Słuchajcie, lawenda, ona lubi jak jest sucho. Jeżeli macie też glebę, która jest bardziej kwaśna, warto tą glebę wcześniej odkwasić, czyli na przykład posypać popiołem albo dodać popiołu do dołka. Natomiast na polach lawendowych bardzo często stosuje się wcześniej wapń. Mianowicie takie pola są wcześniej po prostu wapniowane. To jest robione wcześniej przed wsadzeniem lawendy, ponieważ lawenda oprócz tego, że lubi zasadowe środowisko, że nie lubi stać w wodzie, że nie lubi zbytnio gliniastej gleby, to lubi jeszcze wapń. I jeżeli w glebie tego wapnia nie ma, to warto ten wapń dodać jeszcze do gleby przed posadzeniem takiej lawendy. Trzeci błąd to złe cięcie. Po pierwsze, złym cięciu trzeba uważać na to, żeby nie ściąć gałęzi zdrętwiałych. Jeżeli sobie odsuniecie lawendę, to zobaczycie, że ona ma takie piękne zielone pędy, ale ma też dół gałęzi zdrętwiałych. Te gałęzie niestety dużo gorzej się regenerują. I na dobrą sprawę może być tak, że jak je przytniecie, to Wam odbiją, ale nie zawsze. I w większości przypadków tak naprawdę roślina później zamiast być piękna, zielona, z fioletowymi, cudownymi kwiatami, niestety ale nam zasycha w tych miejscach i już nie puszcza nowych zielonych pędów. Bardzo często przy takim wakacyjnym cięciu lawendy mamy taki problem właśnie, o ile tą lawendę ściąć. Słuchajcie, jest taka zasada, że to się tnie 8 cm, ale powiem Wam tak, są różne odmiany lawendy, to nie jest zawsze 8 cm. Ważne jest przede wszystkim to, żeby ściąć ją nad tymi pędami, które są zdrewniałe. Więc popatrzcie sobie, gdzie macie te pędy i postarajcie się ciąć lawendę w taki sposób, żeby ściąć faktycznie jej kwiatostany, ale nie dotknąć tych pędów. Bo jeżeli zetniecie same kwiatostany, to ta lawenda jeszcze w tym samym sezonie potrafi Wam zakwitnąć ponownie. Natomiast jeżeli zetniecie zdrętwiałe pędy, nie wiadomo, czy ona Wam w ogóle odbije i może się okazać, że na kolejną wiosnę ona będzie wyglądać gorzej. Błąd czwarty to brak cięcia. Bardzo często popełniamy ten błąd na młodych sadzonkach. Słuchajcie, lawendę fantastycznie prowadzi się od takich właśnie malutkich sadzoneczek. Ja uwielbiam czasami w centrach handlowych kupić taki, wiecie, 6-opak malutkich lawend. I jak może zauważyliście jeden z wiosennych odcinków na tym kanale, mówiłam Wam o tym, żeby już od takiej małej lawendy ją podcinać. I tak naprawdę to nie jest cięcie 2 razy w sezonie, czyli wiosną i po kwitnieniu, tylko to jest cięcie regularne. Po prostu co ona nam podrasta, to my ją trochę przycinamy. Ja się śmieję, że to jest trochę tak jak podcinanie końcówek włosów. Jeżeli chcemy, żeby rosły nam piękne, gęste, zdrowe, to regularnie je u kobiet podcinamy. Z lawendą jest tak, że jeżeli będziemy ją regularnie podcinać, to ona się po prostu coraz bardziej będzie zagęszczać i rozkrzewiać. Więc nie bójmy się tego w młodych sadzonkach, ale młode sadzonki raczej wsadzajmy do wczesnej jesieni, jeżeli takie planujemy wsadzać, i nie wsadzajmy wiosną, gdy są przymrozki, bo takie malutkie sadzoneczki mogą nam wtedy przemarznąć. Natomiast ja swoje młode sadzonki nigdy tak naprawdę nawet zbytnio nie okrywałam, bo zwykle sadzałam je tak naprawdę maksymalnie do końca września, a takie większe sadzoneczki, jak chciałam naprawdę już jakąś fajną skarpę obsadzić, tak żeby właśnie te sadzonki się super przyjęły, no to wtedy jeszcze wsadzałam w październiku i to było świetne sadzenie właśnie przed zimą, żeby te sadzonki zdążyły się ukorzenić. I tych większych sadzonek już nie podcinam, ale te malutkie zawsze.
Ostatni już błąd to nieodpowiednia odmiana. Przede wszystkim, jeżeli chcecie mieć lawendę na lata w Polsce, to nie kupujemy lawendy francuskiej. Ona nie wytrzyma naszych przymrozków, naszych mrozów, więc jest tak naprawdę tylko taką lawendą, którą możemy wsadzić do donicy i ewentualnie zimować w domu. Jeżeli zależy nam na lawendzie długoletniej, to kupujemy wszelkie odmiany lawend wąskolistnych. To są lawendy, które u nas naprawdę świetnie się sprawdzą, ale nie na każdym terenie będą idealnie rosły. Są zimniejsze tereny, są tereny, które są cieplejsze. Poza tym każda odmiana rządzi się swoimi prawami. Jedna lawenda będzie jaśniejsza, druga będzie ciemniejsza. Mówię Wam o tym dlatego, że jestem właśnie przy lawendzie Imperial Gem. To jest akurat wysoka lawenda. Ona jest wyższa niż pozostałe lawendy. Fajnie znosi przymrozki, natomiast jest to jedna z bardziej aromatycznych lawend, jakie są. A lawenda, której mam bardzo dużo, Blue Scent z kolei, jest lawendą, która fantastycznie znosi mrozy, więc na takich rejonach, gdzie jest zimno, lepiej się sprawdzi. O różnych odmianach opowiem Wam w innym odcinku, ale dziś chciałam tylko, żebyście pamiętali o tym, że lawendy też mają swoje odmiany i że warto się z nimi zapoznać, przede wszystkim po to, żeby właśnie mieć je na lata, żeby Wam nie przemarzały w ogrodzie, gdy już wybierzecie odpowiednie stanowisko, odpowiednio będziecie je pielęgnować i odpowiednio będziecie o nie dbać. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejny odcinek. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feel